Witam ponownie. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć Państwu o umowach indemnizacyjnych. Jest to temat, który łączy się bardzo mocno z kwestiami nacjonalizacji w Polsce, ale też dość często łączony jest w różnych dyskusjach z tematem reprywatyzacji. Umowy te była to seria umów międzynarodowych zawartych przez rząd polski z rządami kilkunastu krajów pomiędzy rokiem 1948 a 1971. Ich celem było poprzez zapłatę tym krajom określonych sum odszkodowań wyzbycie się roszczeń obywateli tych właśnie krajów wobec mienia nacjonalizowanego na terytorium Polski. Jedną z umów indemnizacyjnych, która najszerzej komentowana jest w mediach, jest umowa zawarta 16 lipca 1960 roku z rządem Stanów Zjednoczonych. Na podstawie przepisów tej właśnie umowy rząd polski zgodził się wypłacić 40 milionów dolarów amerykańskich rządowi Stanów Zjednoczonych w zamian za to, że rząd Stanów Zjednoczonych miał przejąć na siebie wypłatę odszkodowań z tych właśnie pieniędzy dla obywateli Stanów Zjednoczonych, którzy do wejścia w życie tej właśnie umowy, czyli do 16 lipca 1960 roku, zostali pozbawieni własności swoich majątków na terytorium Polski. Co ciekawe, umowa ta przewidywała, że to pozbawienie nie musiało oznaczać wyłącznie nacjonalizacji dokonywanej w oparciu o ustawy bądź dekrety. Umowa ta dawała możliwość wypłaty odszkodowania osobom, które utraciły możliwość użytkowania swoich nieruchomości, swoich majątków w oparciu także o czynności pewnego rodzaju faktyczne, to znaczy takie, które powodowały, że w jakiś sposób rząd polski ograniczył je w korzystaniu z ich majątków. Właśnie z uwagi na ten zapis w umowie, układ ten, bo faktycznie umowa ta nazywana była układem, zaczął funkcjonować w rzeczywistości prawnej jako samodzielna podstawa do nacjonalizacji. Otóż mieliśmy taką sytuację, że obywatele Stanów Zjednoczonych, którzy pozostawili na terytorium Polski swoje majątki, zgłaszali się do komisji, która przyznawała odszkodowania, a komisja ta wysyłała zapytania do rządu polskiego, czy majątek został znacjonalizowany, czy w jakikolwiek sposób został przejęty przez polski rząd, co skutkowałoby tym, że jego obecny właściciel, ten, który zgłosił się właśnie do komisji, nie może z niego w pełni korzystać. Nasze doświadczenie pokazuje, że rząd polski bardzo często wtedy starał się przedstawić Stanom Zjednoczonym jakiekolwiek dokumenty, które świadczyłyby o tym, że ten majątek został już w jakiś sposób przez rząd polski, przez polskie władze przejęty i osoba ta powinna mieć wypłacone odszkodowanie przez komisję. Czym to skutkowało? Skutkowało to tym, że osoba ta, która uzyskała odszkodowanie od komisji, jednocześnie pozbawiała się prawa do tej nieruchomości, która została na terytorium Polski, której formalnie była właścicielem, i pozbawiała się prawa do jakiegokolwiek innego roszczenia, chociażby o odszkodowanie, gdyż to odszkodowanie dostawała od rządu Stanów Zjednoczonych. Do czego to doprowadziło? Doprowadziło to do tego, że mieliśmy szereg osób, które wyzbyły się roszczeń do nieruchomości pozostawionych na terytorium Polski, jednak kwestia ta nie była uregulowana w księgach wieczystych w Polsce. W związku z tym doszło do uchwalenia ustawy 9 kwietnia 1968 roku, która to ustawa miała na celu uregulować tę sytuację. Była to ustawa o dokonywaniu w księgach wieczystych wpisów na rzecz Skarbu Państwa w oparciu o międzynarodowe umowy o uregulowaniu roszczeń finansowych. Tym samym rząd polski
zyskał podstawę do nacjonalizowania majątków, których wcześniej nie znacjonalizował, w oparciu właśnie o te umowy międzynarodowe i w oparciu o odszkodowania, które rządy państw obcych wypłacały właścicielom nieruchomości pozostawionych na terytorium Polski. Ponieważ w naszej kancelarii prowadzimy sprawy, które związane są z umowami indemnizacyjnymi, w szczególności właśnie z umową zawartą ze Stanami Zjednoczonymi, to jest nam też łatwo zauważać problemy, jakie ten sposób postępowania spowodował i z którymi dzisiaj mierzyć muszą się czy też właściciele nieruchomości, czy państwo polskie, które nie do końca wie, czy może dokonać przejęcia, czy nie może danej nieruchomości na własność państwa. Przede wszystkim należy podkreślić, że pewnego rodzaju bałagan, który panował w administracji, doprowadzał do tego, że wielokrotnie, pomimo tego, iż komisja, która przyznawała odszkodowania w Stanach Zjednoczonych, informowała polski rząd o tym, że wypłaciła odszkodowanie, polski rząd nic z tym nie robił, to znaczy użytkował dalej tą pozostawioną nieruchomość, ale nie doprowadzał do uregulowania stanu prawnego w księdze wieczystej, a zatem w księdze wieczystej dalej widniała osoba, która odszkodowanie otrzymała. W naszej kancelarii mamy sprawę, w której tak naprawdę do 2018 roku nie została wpisana zmiana właściciela, która powinna była dokonać się w roku 1966. To jest pierwszy problem. Kolejny problem jest taki, że sytuacja po wojnie była bardzo skomplikowana. Wiele osób stwierdzało nabycia spadków i wpisywało się do ksiąg wieczystych, działając w nieświadomości, że nie są jedynymi osobami, które przeżyły wojnę. Mamy w kancelarii sprawę pani, która jako bardzo młoda osoba przeżyła wojnę, tuż po wojnie wpisała siebie jako właściciela do księgi wieczystej nieruchomości pozostawionej przez jej dziadków. Funkcjonowała w przekonaniu, że poza nią nikt inny Holokaustu nie przeżył. Pani następnie wyemigrowała do Stanów i tam już dowiedziała się, że przeżył jej brat i przeżyło jej kuzynostwo, co faktycznie powodowało, że gdyby nabywali spadek wspólnie, pani ta byłaby uprawniona wyłącznie do 1/4 części tej nieruchomości. Ona zwróciła się o odszkodowanie do komisji i przed komisją zeznała, że tak naprawdę jej należy się tylko i wyłącznie 1/4, gdyż pozostałe części powinny być rozdysponowane pomiędzy członków rodziny, którzy Holokaust przeżyli. W związku z tym pani otrzymała odszkodowanie według wartości 1/4 nieruchomości. Również odszkodowanie otrzymał jej brat, który też był w tym czasie obywatelem Stanów Zjednoczonych. Natomiast pozostałe 2/4 przypadały osobom, które były obywatelami Polski bądź obywatelami Izraela. Z Izraelem Polska nie miała podpisanej tego typu umowy, w związku z tym mamy dzisiaj do czynienia z sytuacją, w której tak naprawdę Skarb Państwa może przejąć wyłącznie połowę tej nieruchomości. Jednak nie wynika to z ksiąg, ponieważ ta pani, zanim wyemigrowała do Stanów, nie zmieniła wpisów w księgach wieczystych. Mogę sobie również wyobrazić sytuację nieco inną, to znaczy taką, w której właściciel zgłasza się do komisji po odszkodowanie, nie mając świadomości, że nie jest jedynym właścicielem nieruchomości. Komisja mu to odszkodowanie wypłaca, a następnie okazuje się, że żyją jeszcze inni spadkobiercy, którzy obywatelami państw, z którymi są zawarte umowy indemnizacyjne, nie są. I mamy wtedy do czynienia z sytuacją, w której musimy wyjaśnić, w jaki sposób teraz poradzić sobie z roszczeniem tej osoby, która ma jak najbardziej prawo do otrzymania swojej części nieruchomości. Mam wrażenie, że bardzo wiele spraw tego typu zawiera podobne wady.
Kiedy sprawa taka trafia do naszej kancelarii, my poświęcamy bardzo dużo czasu na to, aby ustalić tak naprawdę, do czego doszło, kto powinien być właścicielem, w oderwaniu od tego, kto dzisiaj jest wpisany do księgi wieczystej, gdyż zdajemy sobie sprawę z tego, że wcale te dwie kwestie nie muszą się pokrywać. Umowy indemnizacyjne są bardzo często powoływane jako podstawa do stwierdzenia, że w ich przypadku, w przypadku tych państw, z którymi te umowy zostały podpisane, sprawy roszczeń ich obywateli zostały zamknięte. To jest absolutnie nieuprawniony wniosek. Przede wszystkim w oparciu chociażby o analizę przepisów układu ze Stanami Zjednoczonymi należy zwrócić uwagę na to, że dotyczył on tylko i wyłącznie nacjonalizacji bądź przejęć, które były dokonane do czasu jego podpisania. W tym wypadku to był rok 1960. Były takie umowy, które były podpisywane w roku 1948. Tak więc dużo przed tym, kiedy dokonywały się w Polsce nacjonalizacje. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia jest taka, że dotyczyły one wyłącznie obywateli tych konkretnych państw, co oznacza, że w jakiś sposób pokrzywdzeni byli obywatele polscy bądź obywatele innych państw, gdyż oni szansy na odszkodowanie nie posiadali żadnej. Nadto przepisy tych umów były nieprecyzyjne i stosowane w warunkach bardzo trudnych, więc często były one stosowane w taki sposób, że dzisiaj potrzebujemy wykonać bardzo dużo pracy, aby ustalić, co tak naprawdę się stało, kto otrzymał odszkodowanie, kto miał do niego prawo i kto ma prawo do nieruchomości.